Cześć, merhaba, ja mam na imię Blanka i witam Was na moim kanale Pod Tureckim Słońcem. Jeżeli jesteście zainteresowani kulturą turecką, jeżeli kochacie Turcję, to zachęcam, żebyście zostali ze mną na dłużej, zasubskrybowali mój kanał, przedstawili się w komentarzu, będzie mi niezmiernie miło i także czekam oczywiście na podbicia tego filmu. A dzisiaj opowiem Wam o bardzo ciekawej ceremonii, bardzo ciekawym wydarzeniu. Ostatnio miałam okazję w końcu uczestniczyć w Nocy Henny, czyli po turecku Kına Gecesi. Nagrałam dla Was sporo materiału, Niestety było tam bardzo głośno, było bardzo dużo osób, były tańce, zabawy, dlatego nie było możliwości komentowania wszystkiego na bieżąco. W tym momencie nagram dla Was komentarz, opowiem Wam, jak to wyglądało i będę przerywać właśnie wstawkami z tego dnia. Czym jest Noc Henny, Kına Gecesi? Tak naprawdę można to porównać do naszego panieńskiego, z tego względu, że głównym zadaniem Kına Gecesi jest pożegnanie się przez pannę młodą z domem rodzinnym, z mamą, z tatą, pożegnanie tego stanu panieńskiego, ponieważ przyszła panna młoda, za chwilę będzie wychodziła za mąż, za chwilę będzie tworzyła nową rodzinę. I tak naprawdę Noc Henny powinna mieć miejsce na dzień przed weselem, ale z tego co zauważyłam, to różnie zorganizowana. Najczęściej chyba na kilka dni przed weselem, ale również może mieć miejsce w trakcie wesela. Często ta ceremonia ma tutaj taki związek z tradycją, dlatego że Kına Gecesi odbywała się już za czasów Imperium Osmańskiego, czyli bardzo dawno temu. Również jest związana z religią i ma taką mocną symbolikę, o której ja Wam za chwilę więcej opowiem. I w porównaniu z naszymi panieńskimi nie ma tam alkoholu i odbywa się troszeczkę to na takim spokojniejszym poziomie. Ta Noc Henny, na której ja byłam, odbyła się bodajże jakieś 2 dni przed weselem i powiem Wam szczerze, że moim zdaniem jest to dobre posunięcie, z tego względu, że oceniam Noc Henny jako takie drugie wesele tureckie. Jest tam właśnie dużo tańców, muzyki, Państwo młodzi cały czas się muszą bawić z gośćmi, uśmiechać i myślę, że to jest dla nich dosyć męczące wydarzenie. Z tego względu fajnie jest zrobić taką krótką przerwę między weselem a Nocą Henny, tak żeby można było troszeczkę odetchnąć. Noc Henny jest organizowana przez rodzinę panny młodej. Z tego względu może odbywać się w domu panny młodej, ale z tego co ja widzę, to obecnie raczej tutaj wynajmowane są specjalne sale, ogrody i również wynajmowane są specjalne firmy organizujące właśnie Noc Henny. Ta Noc Henny, na którą my pojechałyśmy z Liwią, dlatego że byłyśmy we dwie, odbywała się na świeżym powietrzu, w takim miejscu, gdzie wydaje mi się, że jest organizowany bazar. Czyli było takie zadaszenie, pod którym mogliśmy się w razie czego schować, pod którym wszystko się odbywało, natomiast cały czas byliśmy na świeżym powietrzu i o dziwo nie zmarzła, mimo tego, że już mamy końcówkę października. Taka ciekawostka dla tych, którzy zawsze pytają, jaka pogoda jest w Turcji w tym okresie. Co nas zaskoczyło po przyjeździe do tego miejsca, to fakt, że znajdowały się tam zarówno kobiety, jak i mężczyźni, z tego względu, że my wiedziałyśmy, że w takich tradycyjnych nocach henny biorą udział wyłącznie kobiety. Natomiast obecnie już jest to towarzystwo mieszane, aczkolwiek mężczyźni byli gdzieś tam dalej, siedzieli na krzesełkach i tak z ukrycia troszeczkę obserwowali, a główną rolę tutaj oczywiście
odgrywali Państwo młodzi i kobiety, zarówno te młodsze, jak i nieco starsze. Jak wszyscy goście już się zjawili na miejscu, to po pewnym czasie pojawiła się panna młoda. Ale nie pojawiła się sama, miała taką świtę, wokół niej były młode, piękne dziewczyny, które ubrane były w specjalne stroje i to się nazywa Kyna Kızları, czyli właśnie dziewczyny, które towarzyszą pannie młodej przez cały okres trwania nocy henny i te dziewczyny akurat były z tej firmy organizującej noc henny. Panna młoda również miała tutaj przepiękną suknię. Często panny młode mają więcej niż jedną suknię. Najczęściej ubierają się w suknię nazywaną bindaly. Są one bogato zdobione, często zrobione z jedwabiu albo aksamitu. Możecie zobaczyć hafty wykonane nitką złotą albo srebrną. I to są takie suknie, które nosiły kobiety właśnie w czasach Imperium Osmańskiego, ale niejednokrotnie panny młode później przebierają się w tak zwane abije, czyli suknie wieczorowe. Panna młoda, tutaj jej suknia była w kolorze bordo, bo w ogóle musicie wiedzieć, że kolorem dominującym, jeżeli chodzi o noc henny, jest kolor czerwony. Zarówno panna młoda, jak i te Kyna Kızları były ubrane właśnie w odzież koloru czerwonego, bordowego. Dlaczego? Kolor czerwony w Turcji kojarzony jest z czystością, z niewinnością, ze szczęściem, z płodnością. Nawet na weselach możecie zobaczyć, że już mając te białe suknie, często są takie elementy czerwone, między innymi szarfa zawieszona tutaj na talii panny młodej. Panna młoda wraz z tymi dziewczynami weszły do środka i zaczęły tutaj tańczyć. Wykonywały dla gości tańce, następnie dołączyły do nich kobiety. Następnie na uroczystości pojawił się pan młody, ale to wiecie, to było takie ogromne show. Był dawul, czyli ten bęben taki, który towarzyszy Turkom w takich bardzo uroczystych, podniosłych wydarzeniach. Naprawdę muszę przyznać, że robi to ogromną robotę, dlatego że ja od razu dostałam gęsiej skórki, dlatego że no, było głośno, ale wiecie, było tak podniośle. Wszedł pan młody, wyciągnął różę, wręczył tutaj pannie młodej, no i oczywiście zaczęli oni razem ze sobą tańczyć.
Tańce dosyć długo trwały, był zespół, było 2 panów, którzy grali muzykę na żywo, wszyscy się dobrze bawili, zarówno mężczyźni tańczyli, jak i kobiety. Oczywiście, co się odbywało, czyli rzucanie tymi pieniędzmi, wiecie, to robi takie ogromne wrażenie, aczkolwiek pod moim filmem o weselu dużo osób pisało, że Turcy tutaj tak nastawieni są na pieniądze i tak dalej, natomiast no wiecie, to jest część kultury tureckiej. Te pieniądze po prostu, po pierwsze, dają taki efekt wow, po drugie mają tutaj pewne zadanie, mają zapewnić Państwu młodym pomyślność, to jest błogosławieństwo, to żeby Państwo młodzi mieli szczęście, nie mieli problemów finansowych, dlatego właśnie w trakcie tańca tutaj podchodzą różne osoby i te pieniądze tak rzucają na Państwa młodych. No i tak jak powiedziałam, ten dawul, czyli bębenek, który nakazuje tutaj, wskazuje rytm tych tańców. W pewnym momencie część z kobiet zaczęła się gromadzić w jednym miejscu i miały one takie malutkie świeczki, także tamburyny i również jedna z nich miała srebrną tacę z różnymi rzeczami. Później pojawiła się panna młoda z tymi dziewczynami, które ją tam otaczały, które sprawowały nad nią pieczę i stanęła na środku sali i te dziewczyny trzymały taki bordowy, piękny welon, tańcowały z tym welonem i na samym końcu nałożyły przyszłej pannie młodej ten welon na głowę. Zostały postawione 2 krzesła na środku i przyszedł wtedy pan młody, panna młoda usiedli, zajęli miejsca na tych krzesłach. Panna młoda siedziała z tym welonem na głowie, natomiast panu młodemu założono taki zielony materiał. Mam wrażenie, że tam były jakieś symbole związane z ich religią, czyli z islamem. Dziewczynki i kobiety, które posiadały świeczki, zaczęły okrążać państwa młodych, jednocześnie śpiewając taką smutną, ludową pieśń. Ona nazywa się, ma tytuł Yüksek Tepelere i ma za zadanie wywołać u panny młodej taki smutek, sprawić, że ona się rozpłacze, no bo przyjmuje się, że panna młoda, opuszczając swój dom rodzinny, powinna tutaj być smutna i powinna uronić chociażby łezkę. Jest to piękna pieśń, która właśnie mówi przede wszystkim o tęsknocie za domem, tęsknocie za ojcem i matką. I teraz dochodzimy do najważniejszego momentu całej ceremonii, czyli do nałożenia henny. Henna ma tutaj znaczenie w sensie ochrony, ma chronić przed złym wzrokiem, nazarem, w Turcji tak tutaj to nazywamy, złą pasą, ma przynieść po prostu państwu młodym szczęście. Państwo młodzi siedzą z zamkniętymi dłońmi. Zaczyna się od panny młodej, podchodzi przyszła teściowa i żeby tutaj panna młoda otworzyła tą rękę, żeby ją przekonać do tego, aby ta ręka została otwarta, to przyszła teściowa kładzie złotą monetę, wciska w tą dłoń między palcami tą złotą monetę, wtedy panna młoda otwiera rękę i zostaje nałożona henna, taka papka henny na wewnętrzną część dłoni, po czym zostaje przykryta materiałem w kolorze czerwonym, bordowym, tak aby oczywiście niczego nie ubrudzić i żeby utrwalić nałożoną hennę. Następnie
Przyszła teściowa podchodzi do pana młodego, dokładnie robi to samo, czyli znowu wciska mu tą monetę. Moneta oczywiście ma tutaj taki symbol błogosławieństwa, szczęścia, życzenia szczęścia na przyszłość, pomyślności, no oczywiście tutaj pieniędzy jak najbardziej, bo wiadomo, że pieniądze zawsze się przydadzą. Potem nakładana znowu jest ta henna, nakładany jest kawałek materiału w kolorze zielonym. Co mnie zaskoczyło, bo ja to sobie wyobrażałam, że wiecie, robione są malowanie henną, to będą takie ślaczki piękne, gdzieś tam na pewno widzieliście w internecie i nie spodziewałam się, że to po prostu jest położenie takiej paćki z henny i to mnie bardzo zaskoczyło. Później Państwo młodzi wyszli poza teren, tam gdzie się znajdowała, odbywała noc henny i po prostu umyli ręce i został taki czerwonawy ślad na ich dłoniach. Po nałożeniu henny goście, a także Państwo młodzi wracają do zabawy. Możecie zwrócić uwagę na taką symbolikę, że bardzo dużo rzeczy, które odbywa się w trakcie tej nocy henny, bardzo dużo elementów używanych podczas nocy henny ma pewną symbolikę, ma zapewnić tutaj Państwu młodym pomyślność. Jeszcze raz powtórzę, kolor czerwony, kolor niewinności, kolor płodności, kolor zielony jest to kolor islamu, kolor nadziei na dobrą przyszłość, odpowiedzialności mężczyzny za rodzinę. Jeżeli chodzi o świeczki, które niosą tutaj dziewczyny, no to też ma rozjaśnić, tak, tą przyszłość młodej parze. To jest ochrona młodej pary, henna, ochrona młodej pary przed Nazarem. Co tutaj jeszcze? Monety kładzione, czy te pieniądze w postaci banknotów, pomyślność, dostatek dla młodej pary. Obecnie, tak jak mówię, te noce henny, one mają taki charakter połączenie tradycji i nowoczesności. Od razu zaznaczę, że goście nie przynoszą tutaj żadnych prezentów. Goście przychodzą, żeby towarzyszyć pannie młodej no, w tym ostatnim nocy, tej ostatnim czasie w domu rodzinnym, tuż przed zawarciem związku małżeńskiego. Osobiście ja nie miałam nocy henny i powiem Wam szczerze, że jakoś nie jest mi wcale źle z tego powodu. My raczej z Umitem jesteśmy takimi osobami, które nie lubią być w centrum uwagi, ale jak najbardziej cieszę się, że po prostu zostałam zaproszona i że mogłam to zobaczyć. Także kochani, mam nadzieję, że ten filmik był dla Was interesujący, był w jakimś stopniu dla Was pomocny. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia przy kolejnym vlogu. Do zobaczenia pod tureckim słońcem. Buziaki. Pa, pa!